Dzień dobry Pani Mecenas, witamy w Centrum Szkoleniowym Nowol. Przedstawiam Pani Mecenas Magdalena Rok-Konopa, Tomasz Tomczyk, dyrektor pionu szkoleń. Na początku gratulacje dla kancelarii za zajęcie czołowego miejsca w rankingu kancelarii prawniczych w konkursie organizowanym przez Rzeczpospolitą. Dziękuję bardzo. To była kategoria działalność odszkodowawcza. Tak. Witamy w roli złotego partnera konferencji Spectralis. Będzie bardzo miło nam Panią gościć na wystąpieniu podczas konferencji. Dziękuję. I tak tytułem przedsmaku może zacznę od kilku zdań statystyki, bo wczytałem się w dane, widzę 90% skuteczności kancelarii, 55% spraw z wyrokami, 40% ugody, 5% nakazy. Nawiązuje to w kontekście tak naprawdę ubiegłorocznego spektralizmu i burzliwej debaty, która się tam odbyła. I właśnie stanowisk, jak mają warsztaty lakiernicze postępować w przypadku roszczeń, czyli czy wszystko kierować do sądu, czy też iść na ugodę, czy może jakiś złoty środek. Jakie jest zdanie w tej kwestii? No na pewno decyzja, czy rozpocząć postępowanie sądowe, będzie należała do serwisu. Natomiast po zakończeniu postępowania likwidacyjnego i po braku dopłaty odszkodowania na etapie polubownym przedsądowym, to postępowanie sądowe jest jedyną drogą do windykacji pełnej kwoty odszkodowania należnej serwisowi. 90% skuteczności to jest wspólna praca kancelarii i serwisów. Świadczy o tym, że można. Okej, udaje się. Kolejną rzeczą, która jest tak naprawdę pytaniem, które chcę zadać, to zacznę od takiego hasła przed pytaniem, czyli sprawiedliwość po stronie warsztatów. To jest takie pytanie może wielowątkowe, dlatego że po pierwsze ja widzę z jednej strony olbrzymie kwoty, które idą za wypłatą odszkodowań ze strony ubezpieczyciela. Tutaj w raporcie z 2021 roku znalazłem kwotę 15,3 miliarda złotych wypłacone przez ubezpieczalnię. Sobie szybko policzyłem, że gdybym konsumował to w tempie 1 miliona dziennie, to zajęłoby mi to 410 lat. Z drugiej strony są to olbrzymie kwoty, z drugiej strony widzimy rażące zaniżanie stawek wypłacanych przez ubezpieczycieli. Dochodzą tutaj kwestia średnich stawek, dochodzi tutaj jeszcze kwestia tego, że rosną ceny energii, rosną ceny produktów lakierniczych, warsztaty borykają się z, nie wiem, z brakiem pracowników. Zmierzam do takiego pytania, które ma powiedzieć o tym, jakie są takie generalne trendy w orzecznictwie sądowym, bo to jest chyba ważne z punktu widzenia spraw. Tak, odnosząc się na wstępie do tej analizy liczb, co ciekawe, Polska Izba Ubezpieczeń rzeczywiście takie raporty publikuje, niemniej jednak w raportach tych brakuje takiej kluczowej z mojego punktu widzenia informacji, to znaczy jaka część tych odszkodowań wypłacana jest w toku postępowania likwidacyjnego, a do jakiej niejako przymusił ją warsztat poprzez windykację sądową. Natomiast gdy chodzi o trendy orzecznicze, to jak najbardziej zarówno Sąd Najwyższy, jak i sądy powszechne statuują tą szkodę w takim kontekście szkody dynamicznej. To znaczy, jeżeli pojazd po szkodzie został naprawiony w warsztacie, to szkoda jest dokładnie takiej wartości, na jaką opiewa faktura serwisu. I wiemy, obsługując serwisy, jakie praktyki ubezpieczycieli stanowią tak zwaną politykę optymalizacji kosztów, ale to nie ubezpieczyciel dyktuje warunki pracy serwisowi, a serwis musi posiadać je własne i mieć tą odwagę, żeby po te swoje pieniądze powalczyć w postępowaniu sądowym. Bo wiem też ze wcześniejszej rozmowy z Panią, że w ramach pomocy warsztatom lakierniczym też oferują Państwo ofertę taką audytową, która pomaga zwiększyć stawki roboczo-godziny. Partnerem kancelarii jest spółka rzeczoznawcza i połączenie tych dwóch podmiotów pozwala nam na taką kompleksową obsługę serwisów, czyli jednocześnie możemy pomóc wyliczyć koszt roboczo-godziny w serwisie, możemy pomóc uzyskać certyfikat jakości TIF dla serwisu, możemy wspomóc kosztorysowanie w serwisie czy inne usługi rzeczoznawcze. I później ta już moja wisienka na torcie, czyli ta kwintesencja usługi prawnej i postępowanie sądowe, przeprowadzenie nie warsztatu, ale pójście razem z warsztatem przez tą drogę postępowania sądowego. Ja mam jeszcze takie pytanie, jedno z ostatnich, odnośnie takich obaw, które myślę, że wielu właścicieli warsztatów blacharsko-lakierniczych ma, odnośnie płynności finansowej, bo wiadomo, że te postępowania nie zamykają się w ciągu tygodnia, tylko zapewne trwają dłużej, więc chciałbym się po prostu dowiedzieć, jak one długo trwają.
Czy od czego to zależy tak naprawdę? Mamy tak naprawdę 3 sposoby zakończenia postępowania sądowego. Może to być realizacja przez ubezpieczyciela nakazu zapłaty i to odbywa się około 2-3 miesiące po wniesieniu pozwu do sądu. Możemy zawrzeć z ubezpieczycielem ugodę sądową, czy w ramach postępowania sądowego i ona ma miejsce zwykle 3-4 miesiące po wniesieniu pozwu do sądu. No i wyrok sądowy jako ten ostatni. Wydawanie wyroków to około 6 do 12 miesięcy od dnia złożenia pozwu. Oczywiście zdarzają się przypadki krótszych wyroków, gdzie serwis w danym sądzie kieruje dużą ilość spraw. Sądy znają już stawki tego serwisu, znają stawki okolicznych serwisów i te wyroki zapadają nawet w 2 miesiące. Natomiast pamiętajmy jeszcze, że koszt pieniądza w czasie to zabezpiecza roszczenie odsetkowe, które przy dzisiejszej inflacji również jest dodatkowym świadczeniem dla serwisu po zakończeniu postępowania sądowego. Jasne, czyli po prostu warsztat musi się liczyć z tym, że powiedzmy w tych większości przypadków do pół roku się to wszystko zamknie. W dużej części tak, a wpływ jest tylko pieniądzem odłożonym w czasie. Okej. I to ostatnie pytanie, które chciałem zadać, może spoza kategorii technicznych, to pytanie o ulubiony kolor, bo zastanawiam się, skąd ta pasja do motoryzacji, czy to jest kwestia koloru, czy samochodów? Praca to moja pasja na pewno i samochody to moja pasja, więc zajęcie się tą specjalizacją bardziej z zamiłowania do koni mechanicznych niż kolorów, ale jeśli miałabym odpowiedzieć na pytanie, to na pewno odcienie zielonego. Okej. To myślę, że tutaj statystycznie przytoczę też, że blisko 5% mężczyzn słabo rozróżnia kolory czerwony i akurat zielony, więc dużo pracy pewnie jeszcze przed nami. Ale na pewno w kategorii blacharsko-lakierniczej myślę, że wielu mężczyzn lepiej orientuje się w kolorystyce niż kobiety. Dziękuję w takim razie za Dziękuję rozmowę. bardzo. Do zobaczenia na konferencji. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję.